Czy zbieramy nasiona chorych owoców? Czy możliwe jest zbieranie nasion z pomidorów dotkniętych zarazą ziemniaczaną? Wielu ogrodników jest przyzwyczajonych do samodzielnego zbierania nasion pomidorów. To proste i wygodne. Wiosną nie musimy tracić czasu na szukanie odpowiednich nasion. A jeśli odmiana jest rzadka lub nie jest już w sprzedaży, musimy bardzo się postarać, aby ją zachować i zebrać nasiona z owoców. A co się dzieje, jeśli pomidory zaczną chorować? Na to pytanie dzisiaj sobie odpowiemy. Oczywiście bardzo niepożądane jest pobieranie nasion owoców z chorych krzewów. Wiele chorób pomidorów jest przenoszonych z nasionami. W większym stopniu dotyczy to infekcji wirusowych i bakteryjnych. Ale często zdarza się, że po pierwszych objawach choroba została zatrzymana, krzewy leczone, chore części roślin zostały usunięte, a owoce później dojrzewają i wyglądają całkowicie zdrowo. Musimy działać szczególnie szybko przy pierwszych oznakach zarazy. Choroba ta rozwija się tak szybko, że w ciągu kilku deszczowych dni może doprowadzić do całkowitej śmierci krzewów. Wtedy oczywiście nie można mówić o zdrowych owocach. Czynnikami wywołującymi zarazę w pomidorach są lęgniowce, które zajmują pozycję pośrednią pomiędzy glonami a grzybami. Ciało wegetatywne tego fitopatogenu jest dobrze rozwinięta grzybnia niekomórkowa, która rośnie w komórkach i płynie międzykomórkowym rośliny. Przy rozmnażaniu bezpłciowym na spodniej stronie liści fitopatogeny pojawiają się w postaci przypominającej cytrynę, które są przenoszone przez to miejsce przez strumień wody i wiatr. Wchodzące do kropli wody zoosporanginium dzieli się, w wyniku czego powstaje 6-8 mobilnych zoospor, które za pomocą wici aktywnie poruszają się w wodzie. Każdy zoospor rozwija się następnie w rurkę wzrostową i przenika przez aparaty szparkowe do tkanki liścia lub płodu. W sprzyjających warunkach wilgotność powyżej 75% i temperatura w granicach 10-20 stopni Celsjusza, czas od zakażenia do nowej sporulacji wynosi tylko 3-4 dni. W podwyższonych temperaturach powyżej 20 stopni Celsjusza zoospory nie tworzą się, a zoosporanginum rośnie całkowicie jak jeden zarodnik Conidia. Uwalnianie zarodników zoosporangi, ich kiełkowanie i infekcja może nastąpić tylko w obecności wody opadającej na rośliny w wyniku deszczu lub mgły. W suchym powietrzu po 2-3 godzinach zarodniki obumierają. Istotna jest również temperatura powietrza. W temperaturach powyżej 26 stopni Celsjusza zmniejsza się żywotność zarodników, a przy 30 stopniach Celsjusza zatrzymuje się rozwój zarazy. Jak zatrzymać rozwój zarazy? Co musimy zrobić przy pierwszych objawach? Po pierwsze, odetnijmy wszystkie dotknięte chorobą części roślin. Następnie, po usunięciu chorych części pomidora, potraktujmy je środkiem antyseptycznym. Później musimy odciąć wilki i gałązki, które zagęszczają krzaki i utrudniają cyrkulację powietrza. Następnie musimy zorganizować wentylację, czyli przewiew, no i potraktować krzewy fungicydami. Z jakich owoców można wziąć nasiona? Załóżmy, że choroba jest zatrzymana, krzewy nadal się rozwijają, dojrzewają na nich owoce i rosną już zdrowe pędy. W przypadku nasion można wziąć pomidory dojrzewające na krzakach bez oznak infekcji zarazą lub jakąkolwiek inną chorobą. Wybierzmy największe owoce, umyjmy je, osuszmy serwetką i pozostawmy do dojrzewania na 1-2 tygodnie, aż owoce będą lekko miękkie. Jeśli pomidory zostaną zakażone zarazą, choroba objawi się za kilka dni. Dlatego należy okresowo sprawdzać nasze pomidory i usuwać te, które wykazują oznaki choroby.